Dobra, słuchajcie moi drodzy, zaczynamy gotować chłopskie jadło. Będzie to potrawa jednogarnkowa, bardzo prosta w przyrządzaniu, a gwarantuję Wam, że jest przyzajebista. Co do tego potrzebujemy? Słuchajcie, potrzebujemy boczek, może być wędzony lub surowy, nie ma znaczenia, bo i tak będziemy go zasmażać. Jedna kiełbasa, ja mam akurat kiełbasę śląską, jeden pomidor, jeden duży ziemniak, jedna marchewka, ze 3-4 pieczareczki dla smaku. Przypraw to potrzebujemy jedną kostkę, ja mam knora, kostkę rosołową. Pasta paprykowa daje niesiemski, fajny smak, jeżeli ktoś lubi oczywiście smak papryki. Pieprz, no i to taka przyprawa jest do wszystkim. Soli nie dodaję, bo i tu jest sól, więc to nam wystarczy. Olej i woda i garnek. Robimy. Zaczynamy oczywiście od boczku. Wywalamy, bierzemy całe 100 gram, kroimy, się rozpływa. To ja akurat kupiłem wędzony. Wędzony da lepsze nuty niż surowy do naszej potrawy, ale surowy też może być. I teraz tak, wlewamy, choć boczek jest tłusty, kapeczkę, dosłownie kapeczkę oleju, żeby nam to się wszystko ładnie tutaj nie przywarło do garnka. Możecie powiedzieć, że tak mało składników. Jeden ziemniak, jeden pomidor, i parę pieczareczek, jedna kiełbasa, bo też nie mówiłem, że jedną kiełbasę zużyję. Ale summa summarum ze wszystkich składników, słuchajcie, tu po jednym robi się całkiem spory ożarcia. Do tego jeszcze dojdzie woda, także wiecie jak jest. Naprawdę na taki mini płomyk. I w tym czasie pokroimy kiełbasę. Mówiłem, zużywam jedną kiełbasę, więcej nie potrzebuję. O, takie centymetrowe talarki. Słyszycie? Moment włączyłem, już się smaży. Wrzucamy też od razu kiełbasę i podsmażamy wszystko razem. W tym czasie, jak to nam się smaży, ziemniak, którego wcześniej już obrałem, teraz sobie pokroimy go kostkę trochę grubszą. O, coś takiego. Smażymy to tak na rumiano, najlepiej. Pieczareczki muszę obrać. Pamiętajmy, żeby mieszać od czasu do czasu, bo nam tutaj to tak płonie. Pamiętajcie, że jak to nam się troszeczkę przypali, to nie szkodzi, ponieważ to przypalenie da nam wykwintny smak. I teraz do tego pokroimy i dodajemy pieczarki. Kroicie je niechlujnie, jak Wam pasuje. Jak coś się przypali na dole, nie szkodzi. Wierzcie mi, nie szkodzi. Będziemy to zalewać wodą, to puści nam taki smak jak spalona cebula do rosołu. Dobra, teraz ubiorę jeszcze tą marchewkę. Dorzucamy teraz te pieczarki. Na razie nie dodajemy żadnych przypraw. Możemy sobie przygotować marcheweczkę. Kroimy ją w talarki. Możecie drobnie, jak lubicie. Ja lubię grube kawały marchewki czuć w tym daniu. No i co nam zostało? Został nam pomidor. Pomidorka kroimy najpierw na pół, potem jeszcze tak i tak. O. Zapomniałem o jeszcze jednym składniku, najważniejszym. Papryka, kurde. Paprykę możecie pominąć, bo wiem, że niektórzy nie lubią papryki. Ja natomiast bardzo lubię. I też kroimy to niechlujnie, jak Wam pasuje. I wszystko tutaj wspólnie wrzucamy. I zobaczcie, po jednym warzywie, a zobaczcie, ile dobra będzie. To jest żarcie na cały dzień nagramy. I warzywa mamy gotowe. I teraz spójrzcie, mamy takie coś, na jakiś talerzyk wykładamy. Ja w tym przypadku mam talerzyk papierowy. I teraz tak, to odkładamy na razie na bok. I teraz to, co tutaj jest przypalone, broń Boże, tego nie myjemy. Broń Boże, ponieważ tu jest cała esencja naszego smaku. I teraz wrzucamy nasze wszystkie warzywa. Zobaczcie, ile tego jest. Luks, nie? Bierzemy jedną kostkę knora, czy winiary, czy jakieś inne, jakie lubicie najbardziej. Wrzucamy, to powinienem na sam... O! Cyk, fuch. I teraz lejemy wodę.
Lejemy wodę tak, aby przykryć warzywa delikatnie. Wam pokażę wam zresztą. Coś takiego, zobaczcie. O. Widzicie? Nie jest to zalane całkowicie, warzywa lekko wystają i tak ma być. Włączamy gaz. Po zagotowaniu około pół godzinki na bardzo, bardzo delikatnym gazie i tak ze 30 minut niech sobie pyrczy. I proszę. Po pół godziny, słuchajcie, wygląda to w ten sposób. Gwarantuję wam, że warzywa już są miękkie i się rozpadają. Teraz dodajemy wcześniej usmażone mięsiwo oraz pieczarki. Wymerdajmy to. Pamiętajcie, że nie dodajemy na tym etapie jeszcze żadnych przypraw, ponieważ to, co wam do tej pory pokazałem, to jest taka baza, nie? Czyli kostka rosołowa, trochę wody. Nadmienię tylko, że jeżeli macie za dużo wody, to na 10 minut przed końcem tych pół godziny, gdzie mieliśmy gotować, odkrywamy pokrywkę i redukujemy troszeczkę tą wodę, żeby było po prostu takie troszeczkę gęstsze, nie? O. I mówię jeszcze raz, to jest podstawa, baza, kostka rosołowa i nic więcej. Nie dodajemy przypraw, ponieważ boczek, kiełbasa dadzą swój smak, swoją słoność, także sprawdzamy, nie? I teraz dopiero dodajemy tak, pastę paprykową. Ja mam w tej chwili ostrą. Wygląda to mniej więcej coś takiego. Miałem wziąć kurde łagodną, ale wziąłem ostrą, więc nie użyję pieprzu w tym momencie. I z tym też nie wolno przesadzać, bo najzwyczajniej w świecie można przegiąć pałę, nie? Zobaczcie, jak to już się fajnie, miło zrobiło, gęste. Można dodać jeszcze czosnek niedźwiedzi, jak ktoś lubi. Majeranek. Nie mam majeranku. Ja dodam taką przyprawę do karkówki, żeby trochę zioła było widać. I to też jest troszeczkę słonawe i troszeczkę ostrawe, więc wszystko robimy to z dozą, że tak powiem, wyczucia, nie? O, zobaczcie, jakie takie gęste wyszło leczo praktycznie. Takie można powiedzieć. Jak dla mnie miód, malina, nie potrzeba żadnych więcej przypraw. I teraz słuchajcie, jeszcze naprawdę na taki pyci pyrkający gazik przykrywamy to, gdzie jest pokrywka, na 5 minut i danie jest gotowe. Jest to takie jednogarnkowe danie. Nagotowałem sobie tego tyle, że chyba mi starczy na cały dzień, a wieczorem jakąś kiełbasę sobie opierdzielimy, bo kumpel do mnie jednak przyjedzie i nie wiem o której. Zobaczymy. Nazwę to danie a la Odyn, bo od niego zaczerpnąłem ten pomysł. Jak Odyn oglądasz, a podejrzewam, że nie oglądasz, to dzięki za fajny przepis, prosty. To jest typowo męskie żarcie. I mamy koniec. Wyłączamy. Spójrzcie na to dzieło sztuki, jakie gęste, przepyszne, gwarantuję wam. No to co? Jemy. Do tego teraz bułeczka. Najlepsza by była, ale nie mamy. Będzie chlebek. Nie musi być chlebek, bo tutaj jest ten ziemniak, co nie? Ale ja lubię z chlebkiem sobie pierdzielić. Trochę gorące, więc uważajmy. Weźmy sobie marcheweczkę. Niebo w gębie. Naprawdę, jak ktoś lubi tego typu dania, będzie w niebo wzięty. Lekka pikantność, mocna wyczuwana nuta papryki. Po prostu niebo w gębie. To życzcie mi smacznego. Ja i też wam życzę smacznego, jeżeli w tej chwili właśnie jecie. Ależ to jest dobre. Najadłem się jak mops. Lekka pikantność. Do tego Schweppes lemon. I jest zajebiście. Ale dobre żarcie. Polecam, zróbcie sobie takie żarcie.